Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volvo XC40. XC40 to najmniejszy SUV z gamy Volvo, który to zadebiutował w 2017 roku i w zasadzie od razu stał się hitem sprzedaży. Potwierdzili to również dziennikarze motoryzacyjni, którzy przyznali mu nagrodę Europejskiego Samochodu Roku 2018. Pod koniec 2021 roku XC40 przeszło facelifting, który zmienił nieco wygląd zewnętrzny, gdzie mamy nowe zderzaki i nieco inny wzór przednich lamp, a także auto dostało nowy system multimedialny. Z tym, że ja do testów wciąż mam jeszcze model sprzed faceliftingu, więc testów systemu Google tutaj nie znajdziecie. Jeśli jednak jesteście ciekawi, jak on działa, to zapraszam do testu Volvo XC60, do którego link jest teraz w prawym górnym rogu. A my wracamy do testu XC40, bo pod względem mechanicznym skrywa on bardzo dużo ciekawych i niekonwencjonalnych rozwiązań. Jak widzicie w tytule, jest to odmiana Recharge, którą poznacie po tych napisach Recharge na tylnych słupkach oraz po malutkim napisie Recharge pod oznaczeniem T5. No i są oczywiście dwie klapki. Jedna od paliwa, a druga od prądu. Tak, ten model to wersja PHEV, czyli Plug-in Hybrid. Ale tak naprawdę to tylko wprawne oko wypatrzy, że mamy do czynienia z hybrydą, bo te zmiany są minimalne. XC40 poza tym to jest dość ładny SUV pasujący do gamy Volvo. Mamy charakterystyczne światła przednie z motami tora czy pionowe tylne lampy. Mamy też przeogromne felgi, które Volvo chyba uwielbia. Te w XC40 mają aż 21 cali. I moim zdaniem to jest już przesada, bo może i auto wygląda dobrze, ale przez to traci na komforcie oraz na praktyczności, bo strach pokonać krawężnik, a o jakimś terenie już nie wspomnę. Pora zajrzeć do bagażnika. Kufer ma pojemność 460 litrów i co ważne, jest to dokładnie taka sama pojemność jak w odmianie niehybrydowej. Tutaj producent się postarał i nie mamy zmniejszonej pojemności. Bardzo ładnie. Pod podłogą jest też miejsce na koło zapasowe i miejsce na klucze czy jakieś drobiazgi. Kufer można też oczywiście powiększyć poprzez położenie kanapy, co robimy z kabiny. Po złożeniu podłoga jest idealnie płaska. W bagażniku znajdziemy też dwa haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Siadamy z tyłu. XC40 nie jest bardzo dużym autem, jego wymiary to 4425 mm długości, 1652 mm wysokości oraz 1863 mm szerokości. Jednak producent mocno się postarał i jest naprawdę praktyczne. Z tyłu mieszczę się i mam parę centymetrów wolnej przestrzeni, zarówno na nogi, jak i na głowę. A mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy podłokietnik z dwoma miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, podgrzewanie kanapy czy złącza USB typu C. Niestety, z tyłu mamy duży tunel środkowy, który jest pokłosiem hybrydy plug-in. W zwykłych wersjach tunel jest zdecydowanie mniejszy. No dobra, to wskakujemy naprzód, gdzie jest oczywiście najwygodniej. XC40 ma fotele znane z innych modeli, które są naprawdę wygodne. Niestety, jakość skóry pozostawia nieco do życzenia i na przykład brzydko się układa pod tyłkiem i to nawet po stronie pasażera, czyli na fotelu, który był zdecydowanie mniej uczęszczany. Ale pozycja za kierownicą jest dobra, mamy niezłą widoczność i jak na SUV-a przystało, siedzimy wyżej i łatwo się wsiada. Podobnie jak fotele, taki deska rozdzielcza jest bardzo zbliżona do tej z innych modeli Volvo. Szwedzi lubią minimalizm i to widać. Wizualnie jest prosto i minimalistycznie, co jednak momentami nieco wpływa na ergonomię i tym samym wygodę użytkowania. Wciąż obsługa temperatury czy nawiewów jest na ekranie głównym, co moim zdaniem jest niewygodne. W odmianie z systemem Google'a również zmieniamy to na ekranie, ale jest to nieco inaczej ułożone. Teraz na ekranie widzicie system Google, jaki miałem w XC60 i tutaj układ jest nieco inny. Ale bez różnicy, czy macie ten nowy system, czy jeszcze ten stary, który ja testuję, to ekran ma bardzo ładną jakość, responsywność na dotyk i szybkość działania. Ba, wydaje mi się nawet, że ten stary system, czyli ten, który tutaj testuję, działa minimalnie szybciej. Chociaż mapy Google są znacznie lepsze i łatwiejsze w obsłudze. Poliftowe XC40 dostało też nowe zegary cyfrowe, dokładnie takie same jak miałem w XC60. Ładne, ale brakowało w nich klasycznych widoków. Zdecydowanie lepsze są te, które tutaj testuję. Proste, ładne i z kilkoma motywami. Ale być może w przyszłości te nowe zegary również dostaną aktualizację i tym samym ładniejsze motywy.
Jeśli chodzi o materiały, to pomijając tą skórę na fotelach, no to jest nieźle. Wszystko jest dobrze spasowane i miłe w dotyku. Niestety jest też piano black na tunelu środkowym, które się rysuje, palcuje i kurzy. To jeszcze szybko sprawdzimy schowki. Tutaj niestety, przez obecność hybrydy plug-in, ucierpiał również tunel środkowy, gdzie mamy malutki schowek w podłokietniku, zamiast takiego naprawdę głębokiego. A i warto też pochwalić audio. Ja miałem opcjonalnego Harmana, który grał naprawdę świetnie. Nie jest to poziom Bowersa z wyższych modeli Volvo, ale jak na tą klasę to brzmienie jest bardzo, ale to bardzo dobre. Dobra, no to pora zajrzeć pod maskę, bo tutaj kryje się pewna niespodzianka. Otóż pomimo oznaczenia T5, silnik to rzędowa trójka. Tak, trójka. Nie rzędowa piątka, jak to było kiedyś, i nie rzędowa czwórka, jak to jest w innych modelach Volvo. W XC40 T5 to rzędowa trójka o pojemności 1,5 litra i o mocy 180 koni. Chociaż jak słyszeliście, brzmi dość normalnie, bardzo ciężko poznać, że jest to trzycylindrówka. W zasadzie jedynie od czasu do czasu poczujemy lekkie drgania w kabinie i to wszystko. Razem z silnikiem spalinowym pracuje silnik elektryczny o mocy 82 koni oraz mały generator o mocy około 30 koni. Łączna moc układu to 262 konie, czyli naprawdę sporo. W sumie to tylko odmiana B5 jest mocniejsza, bo ma 264 konie. Czyli na papierze wygląda to naprawdę nieźle, ale jest jednak parę problemów. Pierwszy, i chyba największy, to napęd naprzód. Tak, w przeciwieństwie do XC60 czy XC90, tutaj mamy napęd tylko na przednie koła. I to przy takiej mocy i dużym momencie elektryka, dostępnym od razu, stanowi spore wyzwanie. Auto bardzo mocno gubi trakcję, co w SUV-ie nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza w tak mocnym. Dodatkowo samochód jest bardzo mocno podsterowny. Katalogowo samochód powinien zrobić pierwszą setkę w 7,3 sekundy, co oczywiście zweryfikowałem. Wynik to 7,7 sekundy i nie dało się go poprawić, ale warunki nie były idealne i jak słyszeliście czy też widzieliście, auto traciło nieco na przyczepności. Gdyby było sucho, to pewnie te pół sekundy jest do urwania. Aha, i zrobiłem też pomiar, jak skończył mi się prąd i mój wynik to 8,1 sekundy, czyli dość mała różnica. W ogóle to w zakresie 50-150 km na godzinę, różnica z prądem czy bez to około 0,9 sekundy, więc dość mało. Aha, i XC40 T5, jak i każde inne Volvo, jest ograniczone do 180 km na godzinę. Kolejna różnica względem innych hybryd Volvo to XC40 ma automatyczną, dwusprzęgłową przekładnię, a nie automat hydrokinetyczny. I to w sumie nie zmienia wiele, bo reakcja na gaz jest bardzo podobna jak w XC60 czy XC90 ze zwykłym automatem. Jak widzieliście, w trybie Power reakcja jest bardzo szybka, a w pozostałych czuć nieco zwłoki. W ogóle śmieszne jest to, że auto ma tryb off-road, co w aucie z przednim napędem wygląda dość komicznie. Chociaż muszę przyznać, że 21 cm prześwitu to naprawdę niezły wynik. Tylko niestety nie mamy napędu 4x4. No dobra, ale pora na spalanie, bo to w hybrydzie jest najważniejsze. XC40 ma akumulator o pojemności 10,7 kWh, co starcza na około 40 km jazdy na samym prądzie.
I faktycznie, mi udawało się zrobić tak od 30 do nawet 42 km w zależności od stylu jazdy. I taki akumulator możemy naładować ze zwykłego gniazdka 230 w około 5 godzin lub z gniazdka trójfazowego w około 3 godziny. Czyli zostawiamy auto na noc i zawsze nam się naładuje do pełna. Silnik elektryczny pozwala na jazdę do prędkości 130 km na godzinę, a przynajmniej mi udało się do tylu rozpędzić, później włączył się już silnik spalinowy. I całe przepięcie pomiędzy silnikiem spalinowym a elektrycznym jest wręcz niezauważalne. Silnik spalinowy przełączy nam się też po mocniejszym wciśnięciu gazu lub w trybie power, kiedy działa on cały czas. Zatem do 40 km w mieście możemy mieć spalanie nawet 0, a na 100 km osiągamy około 5-6 litrów. Co innego, jak nam się całkiem skończy prąd. Wtedy auto paliło mi w mieście minimum 10 litrów. Na trasie natomiast 10 litrów miałem już przy 120, co jest bardzo wysokim wynikiem. Przy 140 było to już ponad 11 litrów, więc naprawdę bardzo dużo. Co gorsze, nawet po trasie nie udało mi się doładować akumulatora z hamowania. Oczywiście, można wymusić ładowanie akumulatora poprzez pracę silnika spalinowego, ale wtedy spalanie wzrasta do 17 litrów na 100 km, więc to się kompletnie nie opłaca. Jedynie kiedy udało mi się nieco mocniej doładować akumulator, to podczas dłuższego zjazdu w górach. Wtedy to udało mi się doładować silnik elektryczny tak, że zasięg pokazał 3 km zasięgu elektrycznego. Bak paliwa ma 48 litrów, czyli jest o 6 litrów mniejszy niż w zwykłej wersji niehybrydowej. Poza tym XC40 prowadzi się dość specyficznie. Po pierwsze, mamy super mocne wspomaganie układu kierowniczego, przez co kierownica aż za lekko się porusza i ciężko ją wyczuć. Podobnie jest z hamulcami, które najpierw nieco odzyskują energię, a po chwili hamują. To też wymaga przyzwyczajenia. W ogóle to skrzynia biegów ma tryb B, który to nie wiedzieć czemu nie jest oznaczony przy lewarku, a dopiero pojawia się na cyfrowych zegarach. Ale i tak, najgorsza jest masa, bowiem auto waży 1871 kg, czyli niemal 300 kg więcej niż zwykła wersja T3. Ba, nawet odmiana z 4x4 z silnikiem 4-cylindrowym 2.0 waży o 200 kg mniej. XC40 to grubas. I niestety czuć tę masę. O ile ten ciężar jest w miarę nisko osadzony, więc nie przeszkadza bardzo mocno na zakrętach, tak już komfort resorowania jest słaby. Auto jest dość sztywne, a dodatkowo te przeogromne felgi powodują, że czujemy każde łączenie drogi. Jednak 2 cale mniej byłyby optymalne. To pora na cennik. Podstawowy Volvo XC40 T2, czyli z silnikiem rzędową trójką o mocy 129 koni, skrzynią manualną i napędem naprzód, to wydatek 144 tysięcy złotych. Najtańsza dwulitrówka z miękką hybrydą kosztuje 163 tysiące złotych i ma ona 177 koni oraz też napęd naprzód. Z tym, że tam jest już od razu automat. Najtańsze XC40 z napędem 4x4 kosztuje 210 tysięcy złotych i jest to wersja benzynowa B4 o mocy 211 koni. Testowany PHEV, czyli T5 Recharge, kosztuje minimum 209 tysięcy złotych. W ogóle to jest też nieco słabsza hybryda PHEV T4 i jej cena to minimum 204 tysiące złotych. Niestety ciężko porównać cennik hybrydowej T5 z jakąś benzynową odmianą, bo T5 odpowiada mocowo tak w wersji B5, ale Volvo B5 ma zawsze AWD, czyli napęd 4x4, więc lepsze osiągi, ale i wyższą cenę. Co prawda można wywnioskować z cennika dla B5, że napęd kosztuje około 9 tysięcy złotych, ale znowu B5 ma wyższe wyposażenie. Volvo więc to sprytnie zrobiło i nie da się idealnie zobaczyć, ile dopłacamy względem odmiany PHEV. Jeśli porównamy to do nieco słabszej wersji B4, jest to około 20 tysięcy złotych, więc pewnie względem mocniejszej B5 będzie to coś w granicach 10-15 tysięcy złotych. No tak czy inaczej, jak na niezbyt dużego, 3-cylindrowego SUV-a z napędem naprzód, to kwota ponad 200 tysięcy złotych jest bardzo duża. Zwłaszcza, że osiągi nie są jakieś rewelacyjne. Tak więc moim zdaniem nie opłaca się kupować odmiany T5 Recharge. Owszem, w mieście, jak mamy fotowoltaikę w domu, czy tam inne źródło prądu, to możemy jeździć w ciszy codziennie przez około 40 km. Do miasta, to może i miałoby sens, ale po co komu SUV do miasta oraz ta dopłata moim zdaniem wciąż jest wysoka. W trasie znowu takie XC40 pali naprawdę bardzo dużo i każda inna wersja spali pewnie mniej, a przy tym wersje z dwulitrówką oferują napęd 4x4, czyli coś, co w SUV-ie powinno być. Więc jeśli chcecie kupić XC40, to moim zdaniem lepiej kupić albo zwykłą benzynę T2, albo benzynę z miękką hybrydą z rodziny B. W ogóle, moim zdaniem, odmiany PHEV, czyli te plug-in hybrid, są mało opłacalne, ale to jest temat na oddzielny film. Cześć!
Do ataku!